Z nami kolejna uczestniczka, sopranistka z Polski, Teresa Marut. Dzień dobry. Dzień dobry, to drugi etap. Jak się pani czuje na konkursie Adesari? No, są to na pewno ogromne emocje, ale pozytywne. Ten drugi etap na pewno był bardziej stresujący, bo był większy repertuar. Trzeba było zaśpiewać 2 razy więcej utworów i dużo bardziej zróżnicowanych. Ja śpiewałam od baroku po utwory współczesne, także to było na pewno bardzo duże wyzwanie. No właśnie, bardzo ten repertuar w drugim etapie jest bardzo ciekawy, bo jeszcze tutaj w pani wypadku doszedł barok, ale też jest utwór współczesny, jest utwór po polsku. I może zaczniemy od tego utworu po polsku, bo kiedy pytamy osób z innych krajów, jakim się śpiewa po polsku, to jest oczywiście różnie, ale to jest jakby takie oczywiste pytanie. A czy dla Polki śpiewanie po polsku jest trudne? Tak, to nie jest taki oczywisty język do śpiewania, nie jest najbardziej śpiewny jak włoski czy francuski, więc jest to wyzwanie i też jak się w swoim własnym narodowym języku śpiewa, to jest zawsze ryzyko, że troszeczkę niewyraźnie będzie, bo aż tak nie zwracamy uwagi wtedy na tę wymowę, ale na pewno jest to język, który ma duże trudności. W górach na przykład są, nie wiem, samogłoski, które są czasami ciężkie, albo zbitki, często mamy słów, które też nie są do końca wygodne, więc jest to wyzwanie zdecydowanie. Pani śpiewa Szymanowskiego, to już kolejne wykonanie dzisiaj, Karola Szymanowskiego pieśni. Czyli Szymanowski jest jakoś szczególnie pani bliski? Tak, tak, jest szczególnie mi bliski. Bardzo lubię jego pieśni i także operetkę. Na przykład teraz będę występować w operetce jego. Ale kocham go za to, że on pięknie przeplata partię fortepianu z partią głosu i potrafi wydobyć z każdego głosu coś niesamowitego. Ten cykl Pieśni Księżniczki z baśni to był cykl, który był napisany specjalnie dla sopranów koloraturowych. Także jest to idealny utwór dla mnie i tym bardziej miło mi się go śpiewało. A jeśli chodzi o utwór współczesny, co pani wybrała i dlaczego akurat to? Ja wybrałam utwór Francesco Bottigliero. To jest maestro, który jest dyrygentem niesamowitym i mam przyjemność go znać. Więc poprosiłam go o to, żeby polecił mi jakiś swój utwór, który byłby dobry dla mojego głosu według niego, więc z wielką przyjemnością zaśpiewałam jego utwór. No i jeszcze Händel, to znowu inna epoka, inny czas, ale też jak w takiej muzyce się pani odnajduje? Dobrze, tak. Jest to na pewno zupełnie inny charakterem utwór, więc trzeba się wczuć. Zawsze jest wyzwanie w powtórzeniu zwrotki ze zdobieniami, które trzeba umiejętnie dobrać, żeby były w stylu. Ale czuję się dobrze też w takiej muzyce. Mówiliśmy o polskim, ale oczywiście tutaj nawet w tym występie, teraz w drugim etapie różne języki się pojawiają. Który język jest pani najbliższy, w którym się pani najlepiej śpiewa? To jest trudne pytanie, ale chyba bym powiedziała, że na pierwszym miejscu jest język włoski, a na drugim francuski. Są to takie bardzo, tak? bo są to najśpiewniejsze języki, one nawet jak się mówi, to brzmią pięknie, a co dopiero jak się je śpiewa. I ostatnie pytanie, które też jest ważne. Oczywiście śpiewają państwo bardzo różne rzeczy, i arie, i pieśni, ale jednak często to, co pani na przykład śpiewa, jest częścią jakiejś większej całości. I bardzo mnie ciekawi, często o to pytam, jak wygląda w tak krótkim czasie, kiedy jest się w czasie takiego setu, w czasie takiego występu, zmienia się rola, zmienia się postać, którą się jakby odgrywa. I czy to jest dla pani łatwe, żeby przechodzić z zupełnie innych emocji, zupełnie innego charakteru, psychologicznych też postaci do zupełnie innej w tak krótkim czasie? Nie jest to łatwe, zawsze staram się dawać sobie chwilę po poprzednim utworze, żeby zdążyć się przestawić na inny charakter, ale też pod tym względem wybierałam na przykład dzisiaj kolejność utworów. Jak już się dowiedziałam, które utwory będę śpiewać, to tym się trochę kierowałam, żeby łatwiej mi było zmienić. Bo gdybym na przykład zaśpiewała coś bardzo dramatycznego, akurat tutaj nie było takiego utworu, to po bardzo dramatycznym utworze ciężko byłoby mi się tak od razu przestawić na taką wielką radość. No to w takim razie życzymy wszystkiego najlepszego, Dziękuję życzymy bardzo. powodzenia i abyśmy się spotkali w kolejnym etapie. Też mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.